na trening. Damy czadu dzisiaj. Witam. Spowiedź mistrza, część trzecia. Było o odwadze, to powinno być o strachu. Jak się nad tym zastanawiałem, no strach jest strasznie bliski przy odwadze. Kończy się odwaga, zaczyna się strach. Kończy się strach, zaczyna się odwaga. Nawet sobie nie wyobrażacie, ile czynów bohaterskich zostało zrobionych ze strachu. W wojsku, ogólnie też, czy przy jakichś wypadkach. Ludzie ze strachu dostawali takiej energii, tak samo w walce. Większość, czy nie większość, ale dużo osób, na pewno słyszeliście o tym, że w trakcie jakaś bójka, pierwsza twoja bójka, musiałeś walczyć z jakimś gościem, który jest, powiedzmy, że dobry na ulicy. No ty byłeś cały wystraszony, bo byłeś, wiesz, małolat, a ktoś inny starszy mówi, nie bój się go młody, tłucz go. No i ci wyszło. To samo na zawodach. Słyszałem o takich zawodach, gdzie chłopcy jechali i potrafili nawet z tytułowanymi mistrzami wygrywać. Ale to wszystko było ze strachu. To ja chciałem powiedzieć o takim czymś, że to jest strach czy głupia odwaga. Głupia odwaga też jest. Opowiem dwie takie historie o tej głupiej odwadze, ale jeszcze opowiem o strachu. Czyli tak mówię, strach jest z nami od setek lat, od początku ludzi. Dodaje nam energii, szybciej uciekamy, ale najgorszy jest lęk. Lęk to jest coś takiego, że ono jest tak jakby strach przesunięty w czasie. I Szekspir napisał coś takiego, że człowiek lękliwy umiera 1000 razy, a człowiek odważny tylko raz. Ta nasza wyobraźnia buduje nam te wszystkie, jak umrzesz, co ci się stanie, co to będzie, nie? Wiadomo, jest dużo tych przysłowi, strach ma duże oczy i takie różne inne. Co jeszcze tu można o tym strachu? Aha, strach tak, paraliżuje, odbiera ci mowę. Niektórzy nie potrafią się ruszyć, zaczynają się trząść. Tego zawsze w bajkach pokazuję, że ktoś się boi, to się trzęsie. I ja to wszystko przeszedłem. Do strachu można się tak przyzwyczaić, a do lęku ciężko się przyzwyczaić. Nieraz w dyskotekach było tak, że przyszedł jakiś typ, albo typy, albo jakaś ekipa. Jak opowiadałem o tej dominacji, nie? Że po prostu ktoś, ty nie możesz pójść i mu dać w ryja, bo on się głupio zachowuje, ani go zaczepić. Dlatego lepiej czekałem, mówię, niech już zacznie się ta bójka, bo ta bójka była lepsza niż taki ciągły lęk, ciągle oczekiwanie na coś niewiadomego, nie? Najfajniej na przykład przy takim ataku to robić to odruchowo, bo tak, nie ma ani strachu, ani lęku, ani odwagi, po prostu robisz i już. Jako rzecz naturalną, ktoś cię atakuje, to robisz pach, pach, pach i wszystko, i dopiero po tej sytuacji zaczynasz się bać. No. I tak to wygląda. Jest jeszcze jedna taka fajna przypowieść, to ze wschodu, chyba japońska. Księżyc odbija się na tafli wody w taką bezchmurną noc. Widzisz jego kształt, widzisz jego szczegóły, ale wystarczy, że troszkę zawieje wiatr, mały wietrzyk, już delikatna fala odbiera ci widzenie, czyli widzisz jeszcze te kontury, ale już nie widzisz szczegółów. Gdy fala zacznie uderzać o brzeg, już nic nie widzisz, nie masz ani kształtu, ani konturów. I co to jest? Ten wiatr, ta fala, to są właśnie te nasze emocje, które ci odbierają logiczne myślenie. Co jeszcze takiego? Ostatnio właśnie słyszałem i to mnie bardziej tak zmotywowało do opowiedzenia o tym. W psychologii mówią, że pewna część mózgu, która jest odpowiedzialna za logiczne myślenie, przewidywanie, wyprzedzanie jak gdyby do przodu, co się może stać, to u człowieka kształtuje się mężczyzny.
kształtuje się dopiero w wieku 24-26 lat. Czyli patrzcie, młodzi ludzie czasami robią rzeczy nielogiczne. Niby się wydaje inteligentni, a oni robią rzeczy, które są nieprzemyślane. Mogą zniszczyć sobie całe życie przez to. I tu opowiem Wam właśnie dwie takie historie. Jedna historia, kto wie to wie, w takiej dyskotece za miastem, dużej dyskotece, tam co sobota bawiło się paręset osób, 1000 czasami więcej, z dużymi parkingami, bo można było tam tylko autem dojechać. Przyjechała taka ekipa, no, może z 20 osób. My ich nie wpuściliśmy, bo wiedzieliśmy, że to tacy zadymiarze. I ludziom mówimy, nie wychodzi. Oni powiedzieli, że będą stali przed dyskoteką i nikogo nie będą wpuszczać. Znaczy wpuszczać. No będą zaczepiać, czy to wiadomo. No i postoją trochę, postoją i pójdą, nie? No, ale dwóch takich małolatów mówią, że oni chcą wyjść. Ja mówię, nie wychodźcie, bo dostaniecie tam oklep. Oni muszą wyjść. Ja mówię, nie wychodźcie. On mówi, jak wychodzicie, to już tu nie wracajcie. On mówi, dobra, to my już opuszczamy i na własną odpowiedzialność. Okej, poszli. Za jakiś czas przybiega parkingowy. Mówi, chodźcie, chodźcie, bo tam dwóch leży. Jeden noga złamana, drugi ręka, szczęka, coś z zębami. Leżą tam, stękają i patrzę, no te chłopaki. Ja mówię, i co baranie? Mówiłem ci, żebyś nie wychodził. A on, no co pan? Mówi, nie zna pan, nie był pan nigdy młody. Mówi, charakternie. Ja mówię, ja byłem, tylko nie taki głupi jak ty. Teraz będziecie mieli 2 miesiące przynajmniej przerwy, żebyś przemyślał to co zrobiłeś. Druga historia taka mocniejsza. O już, duże miasto na Śląsku, w centrum miasta dyskoteka. I trenował u mnie kolega w moim wieku i później zaczął też jego syn przychodzić. No i wiadomo, oni przychodzili do mnie do dyskoteki, i ten młody, i on, i kolega. I też swoich kolegów zapraszał, wiadomo, zawsze to fajnie mieć znajomego bramkarza. I taka sytuacja się zdarzyła, szedł do niego kolega, do tego syna od mojego znajomego i go zaczepili. On pobiegł szybko do tej dyskoteki, nikomu nic nie mówiąc, zawołał go, wybiegli obaj i pobiegli, bo tam ich ktoś zaczepił. I co się okazało? Ten chłopak został ugodzony nożem. Śmiertelnie. Śmiertelnie. I to jest... I czy to była odwaga, czy to była głupota? Bo to właśnie tak powinienem to zatytułować. Odwaga czy głupota? I on zniszczył sobie życie i zniszczył życie też... Znaczy, on nie zniszczył. Drugie życie zostało zniszczone tego chłopaka, który dźgnął tym nożem, bo podejrzewam, że oni byli w podobnym wieku. To byli chłopcy w takim wieku, można powiedzieć, około maturalnym. Nie wiem, czy już przed maturą, czy po maturze. No skoro przychodzili do dyskoteki, to musieli mieć 18 lat. No i słuchajcie, pytam się później, w jakimś czasie zadzwoniłem do kolegi i mówię, czy młody będzie chodził na treningi, a on mówi, on powiedział mi, płakał i mówi, tato, ja już nigdy nie będę trenował. Nigdy, bo przez to, że ja trenowałem, to mój kolega zginął, mój najlepszy przyjaciel. Bo gdybym ja nie trenował, ja bym tam nie pobiegł, ja bym nie pobiegł. I patrzcie, jaka jest odpowiedzialność trenerów, instruktorów. Uczycie młodych, a oni później robią głupoty, nie? To znaczy, ja powiedziałem od tego momentu, że ja nie będę nauczał młodych technik noża. Bo wyobraźcie sobie, że taki młody człowiek, ten co zaczyna, to on tak, nie ma czucia własnego ciała, nie ma czucia tego drugiej osoby, to dopiero w pewnym czasie się wytwarza. Tak jakbyś chciał wystawić do tańca, na konkurs tańca kogoś, kto nie umie tańczyć, to podeptaliby się, śmiesznie by było. A tutaj było tragicznie. Tak mówię do instruktorów, do trenerów. Jaka jest wasza odpowiedzialność? Cały czas powtarzajcie, że to się może źle skończyć. Bo wiecie, taki trener to jest dla takiego młodego chłopaka prawie jak półbóg.
co powie trener, to on w to wierzy. I taki trener mu powie na przykład, trener nieprzewidujący powie, patrzcie, ja wam to pokażę, nie, tą technikę, tu jest, kurde, to jest żaden problem. Pach, zabieram nóż, pach, brzuchem zabieram, tu, nie ma problemu. Zamknę oczy, patrzcie, pach, też to zrobię. No i jemu chce się to zrobić. I on mówi, kurde, to ja też to zrobię. A drugie co jeszcze, że ten drugi chłopak, który miał nóż, to możliwe, że on się bardziej bał od niego. Jeden był głupi i drugi był głupi. Jak ktoś wyciąga nóż, jak cię chce zabić, to cię zabije. Ale jak wyciąga nóż, to chce cię postraszyć. A on chciał wejść i mu ten nóż zabrać, podejrzewam. I tak to musiało być. I słuchajcie, ten chłopak miałby teraz 30 parę lat. Możliwe, że jego dziecko szłoby teraz do komunii jak moja wnuczka. No i co? I zniszczone zostało istnienie. Nie wiem, co tu jeszcze powiedzieć. Ja dziękuję. Przemyślcie temat. Z Bogiem. Chyba.